Dzisiaj witam Was z miejsca, w którym było już naprawdę wielu Polaków i może tym filmem niczego nowego nie odkryję, ale wbrew całej fali internetowego hejtu zabieram Was na wycieczkę, moją wersję, w zasadzie naszą rodzinną wersję wycieczki na Fuerteventura, czyli wyspę, na której ponoć wiecznie wieje. I powiem Wam szczerze, że jestem w stanie w to uwierzyć. Mało tego, gdy rozpoczynaliśmy dzisiaj pierwszy dzień swojego pobytu, stało się coś, co bywa na tej wyspie naprawdę rzadkie. Padał deszcz. Padał deszcz, troszeczkę nas zmoczyło, ale w niczym nas to nie zniechęca i startujemy dzisiaj na naszą przygodę właśnie z tą wyspą. A zaczynamy troszeczkę inaczej niż zwykle, znaczy dla nas generalnie standardowo, bo zaczynamy od północnej części wyspy El Cotillo. Tak się ta miejscowość nazywa i co rzuca się na pierwszy rzut oka, oczywiście krajobraz nieco księżycowy, pusto, piach, góry, ale jest też ocean i są piękne plaże, które niebawem Wam pokażę. Zatem startujemy! Koniec dnia odwiedzamy naszą lokalną miejscowość, czyli El Cotillo, tutaj gdzie się zatrzymaliśmy. Docieramy do miejsca, w którym będziemy jeść kolację, to już najwyższa pora. Natomiast jesteśmy mile zaskoczeni, bo widoki, które tutaj mamy, generalnie mnie osobiście przypominają takie greckie tawerny. Ja lubię ten klimat, więc to jest coś ewidentnie dla mnie. Natomiast myślę, że spokojnie każdy z Was znajdzie tutaj jakiś swój smak. My zamówiliśmy już paeję i owoce morza. Czekamy, aż zostanie to wszystko przygotowane, a w międzyczasie ja wybrałem się na krótki spacer. Będąc w Cotillo, nie mogliśmy ominąć Castillo de El Tostón, czyli fragment wieży, która powstała w XV wieku, służyła do obrony wyspy. Pozostał tylko fragment. Niestety miejsce jest zamknięte, też nie możemy wejść do środka, wszystko ze względów pandemicznych. Sam obiekt, jak widzicie, zbudowany jest z kamienia tego wulkanicznego, którego naprawdę na wyspie jest mnóstwo. Budują z nich, teraz już może mniej, ale budują z nich domy, budują ogrodzenia parceli między swoimi działkami. Wygląda to dość fajnie i myślę, że zastosowanie akurat tego budulca w tym miejscu nikogo nie dziwi. To, co mnie osobiście się tutaj podoba, to fakt, że z jednej strony mamy krajobraz księżycowy, mamy góry i w zasadzie nic, a wystarczy się obrócić i mamy piękny ocean. Miejsce to jest także Mekką dla surferów. Jest ich tutaj naprawdę dużo, wszystkie okoliczne szkoły zjeżdżają się między innymi tutaj, też po drugiej stronie miasteczka mają swoją miejscówkę. Dziś, mimo chłodnej pogody,
paru śmiałków się znalazło. No i walczą. Jako iż pogoda pokrzyżowała nasze plany na początku wizyty na Fuerteventura, no to musieliśmy zagospodarować jakoś ten czas i ruszyliśmy do stolicy wyspy, do Puerto del Rosario. Znajdujemy się na takim głównym deptaku, na którym wyłączony jest ruch miejski. Jest godzina 11 czasu lokalnego. Nie ma zbyt wielu ludzi. Co prawda jesteśmy w tych dziwnych czasach, ale wydawało mi się, że jednak będzie troszeczkę więcej ludzi. No niemniej jednak jest dość pusto. Ale przejdziemy sobie przez to miasto, będziemy mieli możliwość zobaczenia, jak mniej więcej życie wygląda o tej, no u nas można byłoby powiedzieć południowej godzinie, a to taki lunchtime. Więc sprawdzimy, czy damy radę zjeść jakieś dobre ciacho i napić się fajnej kawki. Obserwujecie, to klasyczna roślinność lokalna, czyli kaktusy, agawy i aloes. Z aloesu na wyspie wytwarza się bardzo wiele kosmetyków i jest to jedna z najczęściej przywożona pamiątka z wysp Fuerteventura. No i stało się. Generalnie pogoda zmusiła nas też do tego, żebyśmy wylądowali w galerii handlowej, ale może to i plus, bo mamy okazję zobaczyć, co można tutaj na wyspie kupić. I generalnie w zasadzie jest wszystko, bo jesteśmy w największej galerii handlowej Puerto del Rosario. Mamy tutaj podstawowe sklepy, które znamy z naszego kraju, z naszych galerii. Mamy perfumerię, mamy znane marki sklepowe, mamy też możliwość coś zjeść, wypić kawkę. No i co myśmy zrobili? No my zaparkowaliśmy tutaj samochód, bo znalezienie miejsca w mieście naprawdę nie było łatwe, więc jak będziecie chcieli troszeczkę po mieście połazić, no to rekomenduję, abyście zatrzymali się właśnie tutaj na parkingu podziemnym i spokojnie pozwiedzali miasto. Again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. I znajdujemy się właśnie w okolicach Coralejo, na pięknych, znanych niektórym z
widokówek i z wielu zdjęć turystów, którzy tutaj byli, wydm. Biały piasek, z drugiej strony za mną ocean, piękne miejsce, dużo wolnej przestrzeni, więc naprawdę dla każdego miejsca wystarczy. Widok dość taki specyficzny, który lubimy. Troszeczkę się przejaśniło, aura stała się dla nas nieco łaskawsza, ale wieje, naprawdę wieje, tak jak na Fuertkę przystało, ale dzięki temu nie ma tutaj takiej gorączki i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się chodzi. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. To better times. To better times. To naprawdę mega popularna miejscówka. Wszyscy robią sobie tutaj fotki. No takie, jak to mówią, mega instagramowe, bo naprawdę wygląda to wszystko bardzo, bardzo, bardzo fajnie, więc myślę, że jeżeli już będziecie w tej okolicy i będziecie jechać na przykład tak jak my z Puerto del Rosario właśnie do Coralejo, to nie główną drogą, tak jak pokazuje Wam nawigacja, tylko zboczcie sobie i oczywiście wzdłuż linii brzegowej oceanu. Myślę, że to jest właśnie najfajniejsze w tym przypadku rozwiązanie. To better times. 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 I dotarliśmy do Coralejo. Generalnie jest mega pusto, bardzo mało ludzi, bardzo przyjemnie. Co prawda jest też czas siesty, więc to logiczne, że będzie ich troszeczkę mniej, ale czas na zwiedzanie jest idealny. No i wyszło nam słonko. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Korzystając z okazji, że nie ma zbyt wielu ludzi, wchodzimy z Kornelką na wieżę widokową w Coralejo, z której pięknie widać całe miasteczko. Na którą się nie da wejść. I co najfajniejsze, naprawdę jest pusto. Trochę schodków jest, ale myślę, że warto tutaj zajrzeć. I to jest właśnie ten widok. Mamy Coralejo, widać stąd port, z którego Fred Olsen płynie na Lanzarote. Widać Lanzarote, widać Lobos, czyli tak naprawdę to, co w tej okolicy warto też zobaczyć. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I'm leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. To better times. To better times. Skoro byliśmy w Coralejo, to nie mogliśmy sobie odpuścić i podjechać kawałek dalej. Co prawda droga jest szutrowa, ale spokojnie samochodem można się tutaj dostać. Mam na myśli plażę, na której owszem jest piasek, ale są też również kamyczki przypominające prażoną kukurydzę. Jest tego już tutaj bardzo mało, kiedyś było ponoć tego dużo więcej, no natomiast wiadomo, że wszystko się zmienia i natura swoje robi. Generalnie miejsce jak na plażowanie z mojej perspektywy dość słabe, chyba że ktoś lubi jak go w tyłek uwierają kamyki. Po drugiej stronie mamy Lanzarote i mam nadzieję, że tam też podczas tego wyjazdu uda się dopłynąć. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają właśnie kawałki prażonej kukurydzy na plaży. To better times.
jesteśmy w La Oliwie i idziemy, bo tutaj co wtorek odbywa się taki targ lokalnych i tradycyjnych produktów. Udało nam się dotrzeć, więc zajrzymy do środka. Mam nadzieję, że pandemia nie zrujnuje naszych planów. Miejsce na szczęście jest otwarte, ale ze względów pandemicznych mamy ograniczoną ilość osób, która może przebywać w środku. Dlatego czekam na swoją kolej, aby móc wejść i zobaczyć, co tam jest dostępne. W środku lokalne pieczywko, wyroby z aloesów, piwko, miody, tego typu rzeczy. Trochę wydawało mi się, że będzie więcej tych wszystkich straganów, ale chyba to faktycznie jest sprawka pandemii, że tylko i wyłącznie kilka osób jest tutaj ze swoimi produktami i próbuje coś sprzedać. Betancuria. Betancuria położona jakieś 35 km od El Cotillo, czyli od naszej miejscowości wyjściowej w górach. Trochę kręta droga, ale łatwa do przebycia, fajnie się jechało. Idziemy pozwiedzać. W Betancurii znajduje się najstarszy na wyspie kościół, który został wybudowany w 1410 roku. Miejsce malownicze, fajnie. Są ludzie, ale nie ma takiego jakiegoś wielkiego ścisku, więc przyjemnie. Naprawdę myślę, że warto zajrzeć, a ja postaram się jeszcze może zajrzeć do środka. Praktycznie pusto. Jest też ograniczenie, że maksymalnie kościółek może odwiedzić 5 osób, ale przez to ten klimat taki wewnątrz jest, myślę, że bardzo tajemniczy i można się na chwilę zatrzymać. Z Betancurii ruszyliśmy dalej do słynnej miejscowości z polskim przekleństwem w tle, czyli Ahuj, ale po drodze zatrzymaliśmy się w parku Betancurii w górach chwilę, żeby przejść się i podziwiać piękne widoki. Naprawdę przypomina mi to troszeczkę
góry w Kalifornii, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie i myślę, że na chwilkę takiego wytchnienia na tej górskiej ścieżce warto się zatrzymać i podziwiać piękne widoki. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. No i końcowy odcinek naszej drogi na dziś, tak mi się przynajmniej wydaje. Dotarliśmy do miejscowości Ahui i wita nas na początek rondo. Tu wjeżdżamy, obok mamy parking, zostawiamy samochód i śmigamy dalej zobaczyć czarną plażę i mam nadzieję, że może jaskinie. Lecimy. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited. No i Ahui przywitało nas piękną pogodą w końcu. Piasek, mega parzy w stopy. Bez butów trudno tutaj wytrzymać, ale ocean i widoki przepiękne. For a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. There in the moment, in my white dress, an overwhelming second of regret. I po chwili krótkiej wędrówki dotarliśmy do jaskini w Ahui. Droga całkiem spoko. Są schodki, są skałki, idzie się naprawdę przyjemnie. Samo miejsce chłodno i dla mnie rewelacja, taki moment wytchnienia w tej całej wycieczce. Idziemy zobaczyć dalej. Driving on a freeway with no exit signs, losing control and speeding faster than light. All this time I waited for a season where everything felt right. Kawałek jaskini nasz zdobyty. Idziemy zobaczyć następny odcinek. Natomiast tutaj woda mega fajnie rozwija się o ściany. Stoimy też w wodzie, więc myślę, że potrafi tutaj dotrzeć naprawdę bardzo, bardzo, bardzo daleko. Idziemy dalej. And all the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you. Teraz wbiliśmy do drugiej części tej samej jaskini. Trochę głębsza, trochę więcej piasku. Ciekawe, co tam dalej jest. O, tam My go. best kept secret. My best kept secret is I never loved you quite enough. Jedziemy w naszą podróż na południe do Moro Hable. No i po drodze oczywiście Oasis Wildlife Park. Mimo iż w dniu dzisiejszym zostały zniesione niektóre obostrzenia obowiązujące na Fuerteventura, między innymi w przestrzeni publicznej nie musimy już nosić maseczek, no to tutaj wewnętrznie w parku ten obowiązek nadal istnieje. W związku z tym maseczka na twarz i ruszamy zobaczyć Oasis.
jak zwykle najciekawsze w tym wszystkim wielbłądy. Podobnie jak na Cyprze. Pchają te gęby wszędzie, ale takie miłe, przyjemne. No i żyrafy. Żyrafy też bardzo były zaciekawione obecnością człowieka. Także na razie miłe doświadczenie. Przeszliśmy, zwiedziliśmy, ale no powiem Wam szczerze, mnie generalnie miejsce nie urzekło. Poza paroma żyrafami, wielbłądami, ptactwem, ale to wszystko takie dla mnie mało otwarte i jakieś takie, nie wiem, no generalnie mało przyjemne. Z perspektywy porównania jakości do kasy, dla mnie osobiście nie. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy w Moro Hable, ale jak już w Moro, no to stwierdziliśmy, że może to jest właśnie ten moment, aby dotrzeć na Kofetę. Krótko na temat samej drogi. Droga faktycznie jest szutrowa, momentami wąska, natomiast mogę ją porównać z drogą z Coralejo do El Cotillo, to tam warunki były dużo gorsze. Więc myślę, że spokojnie tutaj na pewno można dojechać. Jeśli chodzi o warunki, no mamy tutaj w zasadzie no, troszeczkę chmurek, więc nie jest takie piękne, jasne, klarowne niebo. W oddali widać willę Wintera i mam nadzieję, że też jeszcze tam dotrzemy. No a z drugiej strony mamy plażę Kofetę i mamy morze. Tam ruszamy. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. Plaża w Kofetę jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie z jednej strony mamy wysokie góry, a po drugiej stronie mamy ocean. Widok jest naprawdę, no dla mnie mega. Te wielkie góry zamykające przestrzeń i odcinające widok na drugą część wyspy. Z jednej strony rozszalały ocean i ta plaża, niekończąca się plaża, co no potęguje jeszcze bardziej wrażenie tej takiej wielkości i tajemniczości tego miejsca. Myślę, że na pewno jak już jesteście na Fuercie, to jest punkt, który powinien znaleźć się na Waszej mapie, mimo iż no, trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby tutaj dotrzeć. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight? Po wizycie na plaży Kofetę obowiązkowym punktem na mapie powinna być też willa Wintera. Dosłownie parę kilometrów od plaży mamy willę na wyciągnięcie ręki i tam właśnie zmierzamy. Za nami, jak widzicie, plaża Kofetę, a przed nami willa Wintera. We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Tak jak widzicie, droga już trochę gorsza, dlatego zostawiliśmy nasze autko troszeczkę niżej i te parę metrów to już sobie spokojnie przejdziemy
z buta. Till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak, maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Historii o tym miejscu krąży naprawdę wiele. Jedna z nich mówi, że Adolf Hitler mieszkał tutaj w ostatnich momentach, zanim uciekł z Europy do Argentyny. Niektóre źródła wspominają nawet o tym, że właśnie w tym miejscu Adolf Hitler miał przeprowadzoną operację plastyczną po to, aby nikt go nie rozpoznał. No, miejsce jest mega tajemnicze, trudno się tu dostać, więc w sumie nie dziwię się, że niewielu tutaj dociera. Po dziś dzień willa jest w rękach prywatnych i nie do końca wiadomo tak naprawdę, do kogo należy, gdyż lokalni niezbyt chętnie chcą o tym mówić. Ale jest tutaj, zobaczcie, jest lądowisko dla helikoptera. Tam w oddali plaża Cofete. Jest napis, że jest to teren prywatny. Dookoła jest w miarę czysto, jak na tego typu obiekt. Tu mamy wieżę. Spróbujemy, zobaczymy, czy da się wejść do środka. Niestety dziś, ze względu na bardzo dużą ilość osób i ograniczenia oczywiście pandemiczne, nie udało nam się wejść do środka. Troszeczkę jestem rozczarowany, bo nie udało się zrealizować planu, no ale myślę, że sama wizyta na Cofete i ten widok są mi to w stanie wynagrodzić. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? No i próbujemy lapas na Cofete. We could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Podjęliśmy to wyzwanie, zjedliśmy lapas w restauracji na Cofete. Natomiast powiem Wam szczerze, że no było to kulinarnie dość trudne doświadczenie. Może w smaku było całkiem niezłe, ale generalnie gumowate, twarde i ciężko się to jadło. Może w innym miejscu jest całkiem inaczej, ale tu no generalnie chyba nie polecam. Wracamy. Morro Hablé to oczywiście piękne plaże, piaszczyste i długie. Wyruszam zatem z naszego hotelu Occidental Handia Playa, bo tutaj się zatrzymaliśmy, i ruszam w kierunku plaży. Sam hotel, lekko jestem zmieszany, może wstrząśnięty nie, ale generalnie troszeczkę czego innego się spodziewałem. No ale jest też tyle dobrze, że fajne wyjście, zejście z hotelu. Przy hotelu mamy windę i zjeżdżamy sobie na dół na promenadę. Zatem wbijam do windy i śmigam dalej. Plaża jest długa, piaszczysta, ludzi nie ma zbyt wielu, dlatego myślę, że spokojnie, jeżeli macie ochotę na chill out, to jest szansa, że tu go znajdziecie. No niemniej jednak, jak to na Fuercie, wieje. Zatem jeśli wolicie trochę bardziej zaciszne miejsca,
no to niestety tutaj spokojnie nie będzie. Czytając o Fuerteventurze i oglądając różne filmy, napotykamy się na słynnego Chipa i Dale'a, czyli ichniejsze wiewióreczki. Teraz idziemy zobaczyć, bo prawdopodobnie są koło naszego hotelu. Przy okazji port w Morro Hable i aż się wierzyć nie chcę, że te wszystkie łajby tutaj stoją, że naprawdę jest tak mało ludzi i że to wszystko zostało tak mocno stłumione. Widok no przykry. Mam nadzieję i trzymam kciuki za nich wszystkich, że to wszystko niebawem się rozbuja na dobre. Morro Hable to nie tylko plaże piękne, długie i piaszczyste, ale też bardzo fajny, przyjemny deptak. Jesteśmy w części tej takiej mniej turystycznej, w centrum, nie przy plaży, tam gdzie wszyscy robią z reguły wszelakie zakupy i zwiedzamy, przeglądamy i też pewnie może coś sobie kupimy, a za moment przerwa na kawuśkę, moje ulubione tutaj espresso. No i teraz jest pytanie, czy będzie mnie słychać, bo dotarliśmy na plażę Sotavento, czyli Mekkę wszystkich surferów i kitesurferów. No wieje tutaj faktycznie nieźle, dlatego wcale nie ma się czemu dziwić, że właśnie tutaj windsurferzy i kitesurferzy przybywają z różnych zakątków świata. Jest ocean z jednej strony, woda z drugiej strony, a my idziemy tą środkową, piaszczystą łachą. Jest tłum latawców na niebie i takich łażących jak my to naprawdę jest tutaj niewielu. Zmierzamy dalej podziwiać uroki tej pięknej i jedynej w swoim rodzaju plaży Fuerteventury.
haven't been sure of this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Didn't know what I like the feel of it, putting out what you had lit. But let me tell you, these things don't hurt a bit, 'cause you see, Z tego wszystkiego musiałem pozbyć się kapelusza, bo normalnie bym go stracił. Ale szacunek, wielki szacun dla tych, co tutaj uprawiają sporty wodne, bo no jest to naprawdę niesamowite wyzwanie i wygląda to fantastycznie. Także jak ktoś kocha ten sport, to ewidentnie jest to miejsce dla niego. No moje zdolności niestety nie są aż takie super, hiper, extra cool, więc sorry, ale ja nie spróbuję. so wrapped up in everything. But now that I'm out, I got wind under my wings. So tell me that you need me, I wouldn't bother. If you're with another man, I don't even care. Tell me that you saw me, my cold shoulder. It's yours since we're over. See, you got what you asked. I got wind, I got wind under my wings. I stało się. Ledwo zdążyliśmy, ale jesteśmy na łódce, która zabierze nas na Lobos w porcie Coralejo. Tam za mną widzicie kilka łódek, które zabierają pasażerów na Lobos. My płyniemy łódką Majorero. Wystartujemy o godzinie 11, a powrót mamy zaplanowany na godzinę 14:20. Generalnie to było akurat fajne, bo można było wypłynąć pierwszą łajbą o godzinie 10, a powrót zaplanować sobie w zależności od tego, jak długo chcemy spędzić tam czas. Pamiętać trzeba, że wstęp na Lobos jest ograniczony i trzeba dokonać rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna, ale jednocześnie na wyspie może przebywać maksymalnie 200 osób. Nam się udało załapać do tej grupy. Zaraz startujemy i niebawem będziemy na pięknym piasku Lobos. I got wind, I got wind under my wings. Mamy widok na wprost Lanzarote i na horyzoncie Fred Olsen płynący do wyspy, a tu z prawo płynie łódka La Isla Lobos, która zabiera też pasażerów właśnie na wyspę Lobos, czyli tu, gdzie płyniemy my. Na horyzoncie najpiękniejsza plaża Lobos, Playa de Concha. Tam właśnie musimy dotrzeć. Tutaj po prawej jest port, w którym będziemy cumować, a po lewej plaża. Generalnie całkiem niedaleko. Now what was it you used to say? How you needed a solid way to. Teraz widać La Isla de Lobos przypłynęła do portu. My musimy poczekać na swoją kolej, aż wszyscy opuszczą tamtą łajbę. Później przycumujemy my i będziemy mogli zejść na ląd. Port jest malutki, dookoła widać też inne statki, katamarany, czyli te wszystkie rejsy, które przypływają w to miejsce, na przykład na, jak tu widzicie, na SUP, na opływanie, na snorki, to tutaj właśnie sobie cumują. Przewidywany czas płynięcia to było jakieś 15-20 minut. Generalnie faktycznie tak było. Pewnie bylibyśmy szybciej, gdyby nasza łajba przypłynęła jako pierwsza, no ale pewnie dlatego, że jest troszeczkę większa, trochę więcej ludzi, to parkujemy jako drudzy. Zatem na ląd. Yourself now, you're free in every way, and you see, I was all wrapped up in everything, but now. No i docieramy na nasz cel na dziś. Playa Concha na wyspie Lobos. Tutaj trochę
Splashing, Smashing. Wyspa oferuje też możliwość zwiedzenia latarni, wejścia na wzgórze dla tych, którzy lubią tego typu atrakcje. Nasz trip będzie dość krótki dzisiaj, bo płynęliśmy tym o 11, 2:20 wracamy, zatem mamy tylko tak naprawdę 2 godzinki, 2,5, żeby zobaczyć, trochę się pochillować i wrócić. Ale dla tych odważniejszych i tych, co mają więcej czasu, to naprawdę fajne ścieżki, bardzo ładnie to wszystko przygotowane. Myślę, że warto poświęcić te parę chwili tutaj dotrzeć. A tak wygląda szczyt. That I'm out. I got wind under my wings. So tell me that you need me. I wouldn't bother if you're with